Znaki były projektowane jako pojedyncze symbole, które później były reprodukowane do na przykład całkiem przypadkowej typografii albo na jakichś materiałach zupełnie niezwiązanych z pierwotnym projektem. Dzisiaj projektowanie graficzne to tworzenie systemów, wpasowywanie się w to, co mówi klient, czego oczekuje klient, ale także przekonywanie go do lepszych rozwiązań. Znak jest tylko punktem wyjścia, bardzo często jednym bardzo małym elementem całej komunikacji wizualnej, całej komunikacji marketingowej. Więc różnica jest w proporcjach od małego znaku, który jest pojedynczym, skończonym małym dziełem sztuki, do pełnego systemu, który ma służyć i wyrażać tak naprawdę potrzeby klienta. Ten cennik był ściśle ustalony w tamtym czasie i wynosił około, za projektowanie znaku płacono około 1800 zł, to była mniej więcej miesięczna pensja. Niestety jest to bardzo szeroka dziedzina i zajmowało nam to dużo czasu. Zebraliśmy część danych, ale niestety te dane są tak rozbieżne, że nie da się ustalić ceny minimalnej i ceny maksymalnej, ponieważ niektórzy potrafią za logo wziąć 300 zł, a niektórzy 30 000 i nie wiadomo w ogóle co z tym zrobić. Bardziej chodzi o to, że dzisiaj designer jest kimś, kto projektuje zestaw doświadczeń. Ja powiem szczerze, w ogóle nie widzę siebie w żadnym cenniku i w żadnych, ja nienawidzę tych stawek godzinowych, po prostu jak ja mam to zmieścić, jak mam genialny pomysł. Od lat proponujemy, być może teraz nam się faktycznie to uda, win-win biznes, nie płaćcie nam, ale podzielcie się z tego, co zarobicie dzięki nam. Tylko jakoś tak nikt nie chce. Ten zawód, czy zespół tych zawodów no, ma pewne różnego rodzaju problemy, tak? Które wynikają z tego, że w gruncie rzeczy jest takiej jednej generalnej przyczyny takiego braku adekwatności albo rozumienia, że praca kogoś, kto się zajmuje brandingiem, czy brand designem, czy designem, ma ścisłe powiązanie ze skutkami biznesowymi. Czy istnieje jakaś możliwość regulacji tego rynku, jeśli chodzi o ceny? Raczej nie. Cennik, który miałby regulować wynagrodzenie projektantów, jest w tym momencie mało realny, dlatego że każdy projektant sam decyduje, dla kogo pracuje, za ile pracuje, w jakim zakresie pracuje. Edukujmy naszych klientów, pokazujmy, jak dobry design może przekuć się na zysk danej firmy czy przedsiębiorstwa. Bardzo bym chciał, żeby stworzył się taki mocny mainstream, do którego można się odnosić jakoś. I on się powoli tworzy, ale wydaje mi się, że projektowanie graficzne jest taką dziedziną w Polsce, która nie posiada odważnej krytyki, to znaczy nikt nie weryfikuje tego, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, skuteczne, nieskuteczne, a na pewno ocenia się takie rzeczy w taki jakiś bardzo powierzchowny sposób. Ładne, brzydkie, podoba mi się, nie podoba, modne, niemodne. Coś, czego brakuje w Polsce z pewnością, to są agenci lub agencje, które reprezentują ilustratorów, grafików i różne dziedziny projektowania graficznego. To jest zagadka, czemu tak się nie dzieje. To by na pewno usprawniło ten rynek i usprawniło przepływ kontaktów i zleceń. Chyba jakaś największa mądrość, uwaga, jest taka. Każde zlecenie, jeżeli jest dobrze wykonane, jeżeli klient jest zadowolony, przynosi jakieś następne. Krytyka oczywiście musi być umiejętnie przeprowadzona, żeby ona nikogo nie raniła i żeby się nikt za to nie obrażał. Skoro istnieje krytyka kina, muzyki, teatru i opery, to dlaczego miałaby nie istnieć krytyka projektowania graficznego? Przede wszystkim zaczynam od zrozumienia klienta, czego on oczekuje. Później zastanawiam się, czy ja jestem w stanie w ogóle spełnić jego oczekiwania, czy potrafię posługiwać się odpowiednim językiem, zrozumiałym dla tego klienta. Nie stosuję żadnych briefów, nie okładam się żadnymi umowami, po prostu staram się w naturalny sposób oczarować klienta wspaniałym projektem i to wszystko. Poziom zaufania w Polsce jest bardzo niski. Ja słyszałem, czy słuchałem jakiejś audycji, w której właśnie mówiono o tym, że wiele interesów biznesu nie dochodzi w Polsce do skutku w związku z brakiem zaufania do drugiej strony.
Wszyscy wiedzą, że ktoś kogoś oszuka, tak? Że ja siedzę i w ogóle komputer za mnie wykonuje tą pracę, a ja w tym czasie słucham sobie muzyki. Niezrozumienie procesu projektowania, w ogóle samo projektowanie bardzo często jest sprowadzane do wykonywania. Także sam produkt nie wymaga projektu i sam proces projektowy w Polsce nie istnieje. Teraz się już na przykład mówi, proszę bardzo, zbudujemy Panu bardzo ładny domek, projekt gratis. Więc to jest problem z projektowaniem i ze zrozumieniem procesu projektowego, że trzeba na to poświęcić dużo czasu. Mamy jeden język produkowania, generowania obrazów. Jest ten sam dla wszystkich tych dziedzin. Wszystkie specjalizacje, one się po prostu przeplatają gdzieś, mają jakieś wiele punktów styku. I nikt z klientów nie interesuje się tylko jedną wybraną, tylko działają raczej jako całość i to trzeba po prostu zrozumieć, że w tej chwili nie działa się tylko na jednym medium, tylko w różny sposób przekazywania tej informacji. Projektant projektuje, a grafik komputerowy wykonuje. Po prostu porusza się w oprogramowaniu, ale jakby jest troszkę mniej kreatywny w tym wszystkim, tak? Nie wymyśla koncepcji, nie projektuje. On jest po prostu grafikiem komputerowym. Ciężko to w ogóle rozróżnić, jakby właśnie dlatego polscy klienci nie widzą tej różnicy, bo oni mówią, że są tak zwani, w firmie są tak zwani korelowcy i ci korelowcy to oni po prostu robią. Chłopaki, komputeraki, informatycy projektują wszystko. Od razu się deklarował jasny podział. Ja jestem od projektowania, a Mirek jest od pozyskiwania i kontaktu z klientami. Wydzielenie tego etapu strategii, czy wypracowania briefu, czy dogadania detali zlecenia jest o tyle dobre, że pozwala uniknąć nieporozumień później. Jeśli szukać jakiegoś sposobu na porządkowanie rynku, czy usprawnienie tej komunikacji między klientem i agencją, czy studiem projektowym, to wydaje mi się, że bolączka jest gdzie indziej, mianowicie w standardach pracy agencji stricte reklamowych i studiów stricte projektowych. Dotyczy to zwłaszcza kwestii przetargów. Wszystkie agencje reklamowe, no i naturalnym środowiskiem są przetargi, jest cały dział, który jest tylko po to, żeby wygrywać przetargi i pracować na rzecz kolejnych bezpłatnych, podkreślam, konkursów. Takie działanie konkursowe to jest strzał w kolano, jest kompletnie nieopłacalne i trochę wręcz destrukcyjne. I my mocno bronimy się przed tym, żeby pracować za darmo i po prostu nie bierzemy udziału w bezpłatnych przetargach. Nie ma czegoś takiego jak metodologia w sensie rytuału, który towarzyszy mi podczas projektowania. Moje życie jest kompletnie poszatkowane przez 1 000 000 bodźców naraz, 5 projektów zwykle jest na stole. Metodologia raczej jest metodologią pewnego przetrwania, znaczy jak nie zwariować w tej konfiguracji wielu zadań jednocześnie. Nie pozyskuję w ogóle zleceń w sposób, który wymagałby ode mnie jakiegoś reklamowania się, ale nie robię tego, bo nie muszę, po prostu, tylko dlatego. Ten zawód jest niedoceniony, zdecydowanie. Trochę jesteśmy sobie sami winni, że on jest niedoceniony, ale rzeczywiście taka rewolucja technologiczna, która się wydarzyła w ciągu prawdopodobnie dekady, która umożliwiła tworzenie dowolnych grafik amatorom zupełnym. Słynny case sekretarki, która jest zwykle filtrem wszelkich projektów dostarczanych do dużych organizacji. Tak? To ona jest testerem. Nie jesteśmy na pewno zawodem, od którego dużo zależy. Nigdy nie szukałam za specjalnie. W momentach, kiedy szukałam na jakichś portalach takich, było dużo zleceń, było to w ogóle żałosne i klienci chcieli loga za 50 zł. Także nie, nigdy nie szukałam nawet polecenia kogoś, po prostu znajomy znajomego i tak to się kręci.
No często u nas też traktuje się tego grafika jako takiego rzemieślnika, który zrobi jakiś tam pomysł klienta, który jest często jakimś w ogóle nie wiadomo czym. Czasami brakuje tego zaufania, że grafik jest specjalistą i że faktycznie wie. Bardzo często właśnie klienci piszą do Polski, bo jednak Polska jest doceniana, jeśli chodzi o design. Jest też niestety u nas świadomość klientów się dopiero jakoś tam powoli kształtuje. Jednak ludzie na świecie dosyć cenią polskich grafików i cenią też nasze ceny. Czasami klient nam w jakiś sposób narzuca swoją ideę i musimy tutaj jakby iść pod niego, a czasami rzeczywiście jakby zostawia nam tą wolną przestrzeń do tego, żebyśmy my coś wymyślili. RGD is the Association of Registered Graphic Designers, and our main role is to act as a hub for the graphic design community in Canada. And we do this through a number of programs, including our annual Design Thinkers Conference, National Salary Survey, as well as advocacy on issues affecting the industry. One of the things that the RGD as an association helps with is we're conducting an annual salary survey and also best billing practices. And so that way we collect data from across the entire country, where we distribute numbers that tell people how much should I be charging for hourly services for illustration or for graphic design services, or how much should an employee make in a certain city for a certain type of work. And the other major advocacy that we do related to this is against spec work. So our members, in our rules of professional conduct, our members are not allowed to do original creative as part of a proposal or any sort of pitch for new business. In Canada specifically, the standards are government set. So Canadian companies with more than 50 employees have to follow a certain accessibility requirement, which has changed a little bit how we do things for the web, because before we could go just creative for creative's sake. Now we have to actually put a lot more thinking behind it and making sure it is creative, it is well designed, but it also meets all those standards of contrast, sizes, etc. So it meets often accessibility standards for visual impairment, but it also has with motor skill to do with motor skills. So if people want to navigate the website through the keyboard instead of the mouse, etc., there's different, or through spoken word. Should we educate clients? Yes, we should. Do we have to do it all? No, we don't have to do it all. But we do have to have an understanding and a vision of the entire project, because that's what takes it to the other level, no? When it's a cohesive, and when we're in a world where it's becoming seamless, things have to become seamless. Branding has to be seamless through different platforms. I think the only need on the client side, the need to explain it is more in helping them understand what combination of all of those things can serve their business and their brand the best. There's a great disparity. There's not really a lot of consistency in the fee structure, because the context of the projects change, and whoever is quoting the context of the particular design agency who's quoting the project also dictates somehow the prices. So for example, if you get a design firm, I'm sure this happens in Europe, that's really big, has a lot of big, more conservative clients, they will quote a smaller, more creative job, they will underquote it in order to get that on and use it as a portfolio piece. So that's what ends up creating those inconsistencies, and it's very challenging, because at the end of the day it ends up devaluing what we do. Editing out the unnecessary, and I think that the reason I talk about that is we can create work of a higher quality
more efficient systems, but also more sustainable practices. And one of the things that we've been doing recently is creating pop-up studios where we will go and embed a team in our client's building, typically, and we work through a number of the larger brand design issues together. So we've just completed one in Shenzhen, China, for the new Design Society Museum there, which is a partnership with Victoria and Albert out of London. And we basically said, all right, we're going to create this together. We're not going to worry about who's the creative director and who's the client. Like, we just went in and prototyped together this new visual identity. And it was an amazing process, and we made so much progress so quickly that it began to be something that I thought, we could replicate more often. It's unfortunately for creative work, there's just such a huge range. It's not like buying an iPhone and you know what it costs. So you really everybody prices things differently, which is as it should be. The one thing I feel strongly about is that designers shouldn't charge by the hour. I don't think it should ever be a time-based fee. Yeah, by project, and you can break it down into the research phase and the design phase and the production phase, but hourly, unless there is something you can absolutely anticipate, this should take this amount of time, but creative work doesn't work like that. It could take a minute or it could take a month. I mean, I feel like the ethics are on the side of the client for respecting designers' time, agreements with designers, understanding what we do more. The problem is that we love what we do so much, we'll do anything. And I think clients can take advantage of that. And so I feel like the responsibility is more on them. Unfortunately, to understand that we've done the exploration and there's some amount of trust